Dzień dobry Państwu, kłania się Bartłomiej Radziejewski, witając serdecznie w programie Pomówmy Realnie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów mówimy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Zmienne losy wojny trwają ukraińskiej. Ukraińcy atakują Rosję dronami, zamykają Rosjan w kotłach, ale Rosjanie też czynią pewne postępy na froncie. Jaki obraz tego się wyłania? Zwłaszcza, że bardzo podniosła się temperatura rozmów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny, w związku z czym presja polityczna na sukcesy na froncie bardzo mocno wzrosła. O tym porozmawiam dziś z generałem Bogusławem Samolem. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Bogusławie, jesteśmy na ty, więc nie będziemy ściemniać, prawda? Niektórzy mają w zwyczaju. Jaki obraz się z tego wyłania, co się ostatnio dzieje na froncie? Zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska, przede wszystkim ukraińska chciałaby, razem z sojusznikami chciałaby osiągnąć porozumienie w zakresie zawieszenia broni, a więc najpierw przerwać działalność ogniową na froncie, a rozmawiać o zawieszeniu broni, a później można o warunkach pokojowych. Do tego zgodnie ze sztuką wojenną dojdzie na pewno, kiedy te sprawy zależą przede wszystkim od postępu na froncie, zarówno agresora, jak również strony broniącej się. I dzisiaj, oceniając działania wojenne z perspektywy 3 lat, możemy ocenić, że Rosjanie, którzy mają mimo wszystko dzisiaj ograniczone możliwości w zakresie powołania rekruta i tworzenia dużych zgrupowań operacyjnych do tego, aby zdecydowanie przełamać obronę ukraińską. Jest to spowodowane między innymi, na to dowody są, że ciężkie straty od 3 lat Rosjan na froncie, ale też widzimy o tym, że mają kłopot z rekrutacją swoich jednostek i swoich obywateli do wojska na przykładzie służby innych żołnierzy z innych państw, Korei Północnej, ale też mówi się o tym, że również z Azji są tak zwani powiedzmy ochotnicy, którzy przyjeżdżają na front, wstępują do armii rosyjskiej, ażeby zarobić pieniądze na utrzymanie swoich rodzin tutaj na tych państw, na Nepalu czy tam innych. Ta informacja może się wydać zaskakująca, bo wiadomo o ogromnych rezerwach mobilizacyjnych Rosjan wynoszących nawet tam 20 parę milionów żołnierzy. Jak to jest możliwe, że im brakuje rekruta? Tu trzeba wziąć pod uwagę to, co Putin mówi, że Zachód, NATO zagraża Rosji. Oni prawdopodobnie w to wierzą, chociaż nie do końca. To można przyjąć taki wariant, że w to wierzą, w związku z tym po tych ciężkich stratach, które zostały zadane Rosjanom w czasie, na pierwszym etapie wojny w 2022 roku na froncie ukraińskim, oni musieli odtworzyć swoje jednostki bojowe, które szczególnie tutaj jednostki zachodniego okręgu wojskowego, które poniosły najcięższe straty w ludziach i sprzęcie. Ja często o tym mówiłem, ponieśli ciężkie straty wśród kadry oficerskiej, tego szczebla niższego taktycznego, a więc dowódcy plutonów, a dowódcy czołgów, dowódcy plutonów, dowódców kompanii, a szczególnie w korpusie oficerskim, to otworzyć korpus oficerski, to w tym obszarze wymagane jest dużo czasu. Poza tym ci żołnierze muszą być wcieleni co najmniej 2 lata szkoleni. To jeżeli mówimy o dobrym przygotowaniu żołnierzy z poboru nawet, czy to z rezerwistów, to tak czy inaczej, wbrew temu, co niektórzy tam eksperci w Polsce mówili, że załogę czołgu można wyszkolić w ciągu 2-3 miesięcy, bzdura totalna. Ja szkoliłem swoją brygadę 10 na PT-91, później Leopardach, wiem ile czasu, mimo że oni przeszli z PT-91 na Leopardy, już pewne rzeczy znali doskonale. I to nie jest tak, że tutaj za przyciśnięciem guziczka wszystko się stanie realnie. Mi się wydaje, że Rosjanie też oszczędzają Rosjan, znaczy władze rosyjskie, bo 144 milionów to nie są sami Rosjanie narodowości rosyjskiej. To są również narodowości różnych krajów, które są dzisiaj częścią państwa rosyjskiego. I tutaj Putin stara się chyba wykorzystać tą sytuację powolną, a zapowiem dlaczego on powoli w taki sposób prowadzi te działania, żeby Ukraińców wykrwawić. Kilka tygodni temu w Petersburgu odbył się kongres międzynarodowy gospodarczy i w czasie tego kongresu Putin udzielał wywiadów dla zachodnich stacji telewizyjnych. Między innymi powiedział w ten sposób, ja dokładnie słów nie przytoczę,
że mówi, kiedy zadawali mu pytanie, jak ta wojna długo będzie trwać. A on mówi, że dla nas to może trwać nieskończoność. Zresztą to powtórzył po raz kolejny, bo kilka miesięcy temu to samo mówił. Ale popatrzcie na stronę ukraińską. Brygady ukraińskie dzisiaj mają stopień kompletowania stanem osobowym 40 do 50%. Oni mają dane z wywiadu, na pewno tu nie ma przesady. Mają kłopoty, mówi, z poborem nowych żołnierzy na uzupełnienie tych strat. I prawdopodobnie Putin, prowadząc tak działania powolne, oczywiście narażając na straty swoich żołnierzy też, a bierze pod uwagę również sposób organizacji obrony ukraińskiej, gdzie ja uważam, że wreszcie ukraińska obrona od ponad roku czasu jest organizowana zgodnie z zasadami sztuki wojennej, a przede wszystkim tutaj na poziomie operacyjnym, a nie na poziomie taktycznym, jak się często w naszych siłach zbrojnych mówi, że będziemy się bronić jednym rzutem, tylko dywizjami, to jeszcze dywizje będą się bronić na szerokości 150-200 kilometrów, a tak na dobrą sprawę dywizja ma możliwość obrony przez kilka dni obszaru od 35 do 45 kilometrów na głębokość do 30 kilometrów. Bo takie są możliwości dzisiaj, mimo nowoczesnego sprzętu, mimo że zwiększyły się zasięgi tych broni. Teraz Rosjanie sobie zdają z tego sprawę, że obrona jest twarda i nie chcą się wycofywać z tej wojny, dlatego że chcą osiągnąć założone cele, już ograniczone w tej chwili, cele polityczne, a mianowicie zajęcie całego Donbasu i podporządkowanie terytorium Donbasu, a dalej uważam w przyszłości pozostałych terytoriów, jak na przykład obwodu sumskiego, charkowskiego, które według Rosjan powinny być w granicach państwa rosyjskiego. A więc krótko mówiąc, państwo rosyjskie chce mieć granicę na Dnieprze i to się w perspektywie może stać, jeżeli Ukraina nie będzie zdecydowanie wspierana przez Zachód, a Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone nie wymuszą na Putinie przerwanie tych działań wojennych. I oczywiście mogłoby się wydawać, że mają możliwości wielkie, bo mają zasoby, a jednak na froncie tego nie widać. No ale zadajmy sobie pytanie, czy mamy dokładną informację, jakimi siłami Rosjanie dysponują dzisiaj na froncie. Mówi się różnie, półmilionowa armia, że Ukraińcy mają już około 1 miliona żołnierzy. No to jeżeli tak, to Rosjanie ponad 1 milion muszą mieć. To nie ma tak, że natarcie prowadzi się na mocniejszego przeciwnika, słabszy prowadzi na... No to jest bzdura totalna. To historia tego nie wybaczy. W rosyjskiej doktrynie co najmniej 3-1 powinna być przewaga agresora. 3-1, a przy przełamaniu 1-5 na korzyść nacierającego. I Rosjanie, w myśl tego, co Putin ogłasza, mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z elementów strategii rosyjskiej, wykrwawić armię ukraińską, pozbawić Ukrainy zdolności obrony państwa, a więc to tak może być. Mało tego, widzimy, jak Rosjanie, kolejny element strategii, to jest uderzenia na infrastrukturę energetyczną, cieplną, a więc tutaj uniemożliwiając Ukraińcom przygotowanie się do warunków zimowych, bo ta zima za chwilę, za 3-4 miesiące już będzie trwać. W związku z tym trzeba czynić przygotowania w czasie pokoju. I widzimy, że Rosjanie mają zdolność niszczenia takich elementów energetycznych, a więc infrastruktury krytycznej, energetycznych, ciepłowniczych, już na głębokość całego terytorium państwa ukraińskiego. Ale to zgodne jest ze strategią Gerasimowa, którą głosił kilka lat temu. W związku z tym zadajmy sobie pytanie, czy ta wojna będzie dalej trwać, raczej tak, bo jesteśmy świadkami wysiłków strony amerykańskiej na rzecz ustanowienia pokoju tutaj w tym regionie Europy, a więc między innymi Rosjanami, Ukraińcami. Ja już nie będę mówił o tym, bo to już tyle było komentarzy, że tam w ciągu 24 godzin wojnę zakończy, później to się zmieniały te terminy. Jesteśmy po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce kilka tygodni temu, a mianowicie spotkań prezydenta Trumpa z Putinem, później prezydenta Trumpa po tym spotkaniu Putina-Trump z Zełenskim. Uczestniczyli też przywódcy europejskich państw, a więc liderzy państw europejskich. Oczywiście mówi się o tym, że będzie przygotowywana, trzeba przygotować spotkanie Zełenskiego z prezydentem Putinem. Prezydent Putin mówi oczywiście, że chciałby się z nim spotkać, ale jest jedna sprawa. Mimo że Putin już zaczyna zapewniać o rzekomej gotowości do rozmowy z Zełenskim, do spotkania przede wszystkim, to jego minister spraw zagranicznych Ławrow zaznacza w swoich wystąpieniach, że warunki takiego spotkania to przygotowanie odpowiedniej agendy na najwyższym szczeblu, a więc ustalenia, czy osoba, i tutaj się zaczyna problem dla Ukraińców,
i też świata zachodniego. Czy osoba podpisująca porozumienie ze strony Ukrainy jest legalnym przedstawicielem państwa ukraińskiego? Bo oni zarzucają, że już dawno powinny się na Ukrainie odbyć wybory. I oni mówią o tym, że Zełenski nie jest tym prawnym prezydentem, a więc głową państwa ukraińskiego. Ale też o tym mówi, że Ukraina musi się zgodzić na ustępstwa terytorialne i przede wszystkim musi porzucić marzenie o wstąpieniu w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. I w związku z tym Ławrow mówi, że taka agenda nie jest gotowa, dlatego że Zełenski propozycję odrzuca. My nie znamy założeń tego spotkania prezydenta Zełenskiego. Oczywiście znamy je ogólnie. Mówi sprawiedliwy pokój, a więc krótko mówiąc powrót do granic sprzed 2014 roku, co wielu już przedstawicieli polityki światowej, a przywódcy światowi mówią, że to jest niemożliwe, bo Rosja nie jest pobita. I tutaj Zełenski gra na zwłokę. I Rosjanie wtedy by się mogli zgodzić na takie warunki, gdzie by zostali pobici doszczętnie, a przepraszam, wojska ukraińskie maszerowałyby na przykład w głąb terytorium państwa rosyjskiego, gdzie parę lat temu już moi koledzy generałowie zapewniali, że lada moment wojska ukraińskie znajdą się już w okolicach Moskwy, a będą pędzić Rosjan w kierunku Władywostoku. No bzdury totalne opowiadali, widzimy jaka sytuacja. To powtarzam, bo byli to mundurowi generałowie trzygwiazdkowi. Nie wypada generałowi takich bzdur opowiadać na forach publicznych, w telewizjach, w czasie komentarzy wywiadu. W związku z tym ja obawiam się, że Rosjanie znają nas... Bogusławie, jeszcze lepsze chyba jest to, niż samo opowiadanie tych bzdur, jest to, że ci, którzy opowiadali te bzdury, dzisiaj dalej opowiadają po prostu w mediach bez żadnej weryfikacji, czyli po prostu kompromitujesz się diagnostycznie w polskich mediach i dalej po prostu jesteś dyżurnym komentatorem. Panie redaktorze, Bartłomieju, ja mówię, że Polska jest wolnym krajem i każdy może mówić to, co mu się żywnie podoba, oby nie naruszał porządku prawnego, nie czynił przestępstw. W związku z tym ludzie, no ja też muszę być ostrożny, bo różnie mogę być odbierany, na pewno jestem różnie odbierany przez różnych odbiorców tych wiadomości, też tam na przykład mogą być zarzuty, jak często się wypowiadam na temat stanu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, to co żeś generale w tamtych latach robił. No tutaj można na ten temat podyskutować, tylko tu już jest akurat potrzeba spotkania w innym czasie i nie zajmować się polityką międzynarodową, tylko historią naszą, a więc krótko mówiąc o rozwoju Sił Zbrojnych, a wręcz od 1989 roku o demolowaniem Sił Zbrojnych, bo to tak ładnie nazywano wtedy. Przeprowadzamy restrukturyzację Sił Zbrojnych, zmniejszamy struktury, oszczędzamy pieniądze na nowoczesny sprzęt i tak robili. I tak, struktury były niszczone, pieniądze były oszczędzane, a nowego sprzętu jak nie było, tak i nie było, dopiero teraz zaczyna się pojawiać. Niszczyli system dowodzenia. I wielu generałów... Jarek mówi o tym okresie, że to było traktowanie armii jak pasożyta, którego trzeba po prostu odessać i oszczędzić jak najwięcej. No bo wtedy wierzono w koniec historii, że nie będzie wojny, więc po co nam armia? To prawda i byłem świadkiem, byłem zdruzgotany, kiedy po wyborach w 2007 roku szef sztabu generalnego skierował nas kilku generałów do Sejmu, gdzie była inauguracja rządu. Wtedy chyba Platforma przyjęła władzę. I jeden z posłów z Platformy Obywatelskiej wystąpił i powiedział, że na armię zbyt duże pieniądze są wykładane i ta armia jest tak niepotrzebna. Ja byłem z tym zmrożony, zwłaszcza i szanowni państwo, proszę się trzymać foteli. Kiedy mówimy dzisiaj o budżecie modernizacji technicznej, które państwo polskie wydaje rocznie 4,7%, ileś to jest tam dziesiątki miliardów, to ja w tym czasie, kiedy byłem w sztabie generalnym odpowiedzialny za planowanie modernizacji technicznej, a ustawa przewidywała wydatki na obronność na poziomie 1,95% PKB, to szanowni państwo, na modernizację, na zakup nowego uzbrojenia i sprzętu było 7 miliardów na 2008 i później to się powtarzało 9,5 na 2009 rok. Z tego
700 tysięcy było przeznaczanych, przepraszam, 700 milionów było przeznaczanych na spłacenie między innymi zaciągniętych zobowiązań na Rosomaki, kolejne było około 200-300 tysięcy na spajki i tak dalej, na kasę. Na nowy sprzęt nie mogliśmy marzyć nawet o nowym sprzęcie, żeby w dużych ilościach kupować. Był kupowany jakieś działka przeciwlotnicze, to dzisiaj tutaj mówimy o wyrzutniach przeciwlotniczych Grom, żeby podtrzymać produkcję przemysłu. Jeżeli chodzi o produkcję amunicji, nie było mowy, bo 7 miliardów w tamtych czasach to były rzadkie pieniądze. A myśmy robili co mogli, żeby przynajmniej ten poziom utrzymać tych wydatków i zachęcić przemysł zbrojeniowy, żeby nam sprzedawał to, co możemy. I często jak są zarzuty kierowane w stosunku do emerytowanych oficerów, tak jak nawet do mnie, ja się z tym zgadzam. Z tym, że tu potrzebna była strategia, przede wszystkim cele polityczne kierownictwa państwa polskiego, co chcemy zrobić. Ja często mówiłem, to po co armię utrzymujemy? Przekażmy, jeżeli wojny nie będzie, to przekażmy te wszystkie pieniądze na sprawy wewnętrzne, żeby bezpieczeństwo na ulicach zapewnić obywatelom. Jak tak politycy twierdzą, że wojny nie będzie. A już w tym czasie były przygotowania do wojny. No oczywiście to może wyglądać, że w tej chwili się żalę, czy się tłumaczę. Nieprawda. Nie staram się tłumaczyć, bo wiem, że niczego złego nie zrobiłem. Też tylko mogę w tym miejscu powiedzieć, na znak protestu w 2009 roku, kiedy był plan, myśmy potrzebowali 70 miliardów na 10 lat na modernizację techniczną. 70 miliardów skrócono do 40 miliardów i plan miał wejść zgodnie z wymaganiami natowskimi od 2009 roku i być realizowany do 2018. W tym czasie były pieniądze przeznaczone na system obrony przeciwkorakietowej i obrony powietrznej kraju, na marynarkę wojenną, która jest potrzebna, bo się rozpoczyna wreszcie proces odbudowy zdolności naszych portów. Nawet port zbożowy będzie, port północny będzie, czy tam zbożowy będzie rozbudowany, jak ostatnio premier Tusk zapewniał nas. A więc krótko mówiąc, ta infrastruktura musi być chroniona, a teraz nie ma czym tej infrastruktury chronić, bo mówiono, że to nie będzie potrzebne. Kiedy mówiliśmy o konieczności zmodernizowania bojowych wozów piechoty do wersji Pumy, praktycznie miał zostać tylko pancerz, bo był dobry, bo był sprawdzony jeszcze za ministra poprzedniego, który zginął, już nie pamiętam nazwiska, który zginął pod Smoleńskim w katastrofie lotniczej, bo też były zarzuty, że te bojowe wozy piechoty są nic nie warte, bo pancerze pękają. No to mistrz Szczygło, przepraszam, tak, minister Szczygło świętej pamięci wydał polecenie dokonać prób. Po strzelaniach żadnych pęknięć ale nie było, ale była konstrukcja. I miał być silny, i miały zbudowany potężny bojowy wóz piechoty na miarę XXI wieku. Niestety no, w lipcu 2009 roku minister, mimo że plany były uzgodnione przez wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych, nie podpisał tego planu. Ja na znak protestu zażądałem przeniesienia mnie do linii, na stanowisko dowódcy dywizji, bo takim były parametry. Chociaż straciłem wtedy około 1000 zł na pensję, ale zdecydowałem się, powiedziałem, że nie będę się bawił w taką zabawę, która nic nie przynosi Rzeczpospolitej, a ja będę ponosił konsekwencje. Po prostu skapitulowałem, bo nie miałem innego wyjścia. Inni generałowie, już nie będę wspominał nazwisk, wtedy na to odprawę nie przyszli, a byli odpowiedzialni między innymi za rozbudowę i modernizację sił zbrojnych, po prostu odmówili przyjścia na odprawę, wysłali swoich zastępców. I to zastępców siedli z tyłu. Ja byłem sam, który tego planu bronił. Powtarzam jeszcze raz, uzgodnionego między innymi z świętej pamięci generałem Skrzypczakiem, Błasikiem, Karwetą. Wszyscy generałowie się zgodzili, że tak może to być realizowane. Jednak plan nie został podpisany i proszę sobie wyobrazić, plan został dopiero podpisany, jeszcze zmniejszony o 10 miliardów złotych do 30 w 2012 roku, a więc po 3 latach. A w 2013 roku ten plan, który ja opracowałem z moim zespołem oficerów w Zarządzie Planowania Rzeczowego P8, był opracowany tak, że już od nowego 2013 roku mogliśmy dokonywać zakupów nowych systemów. Przede wszystkim skierowaliśmy się w stronę systemu obrony powietrznej kraju, obrony przeciwrakietowej, okręty i tutaj jeszcze była jedna sprawa związana z HIMARS-ami. Nas wtedy wyliczyliśmy, że od 2013 roku możemy kupić w perspektywie tych 9 lat 2 dywizjony HIMARS-ów, amerykańskich systemów, które tam dzisiaj są tak często krytykowane przez obecnych generałów, którzy są na emeryturze, a są przy obecnych władzach politycznych naszego państwa. No takie były uwarunkowania.
I takie były warunkowania, ale konsekwencje, jak widzimy... Mieliśmy rozmawiać, Bogusławie, o Ukrainie, a zszedłeś mocno na te nasze sprawy wewnętrzne, widać, że tym żyjesz, ale może zamiast tyle o historii, to pomówmy o tym, co jest teraz, skoro już o sprawach wewnętrznych i naszych przygotowaniach, które są ostatecznym naszym zawsze punktem refleksji, prawda? No bo Ukraina Ukrainą, ale przede wszystkim to jest memento dla nas. I zadam Ci pytanie, jaki dziś jest stan gotowości nasz do wojny po tych całych dekadach po prostu lekceważenia armii i rozbrajania się? No bo zwrot nastąpił ewidentnie, prawda? Poziom wydatków wzrósł radykalnie, no ale liczne zarzuty się pojawiają. Niespójność systemów, za dużo rodzajów czołgów, brak strategii, brak doktryny. Ostatnio wprawdzie ogłoszono, że nowa strategia bezpieczeństwa narodowego została przygotowana, przyjęta przez rząd, ale na razie jeszcze nie znamy treści dokumentu. No tam wróbelki ćwierkają, że jest podobnie słaby jak ten poprzedni. No ale zanim od początku na temat tej strategii, bo tego należałoby zacząć. No strategię podpisuje, zatwierdza prezydent. No to pytanie, a oni wtedy, minister obrony narodowej, wicepremier, ogłosił jeszcze przed objęciem władzy przez obecnego prezydenta. A ta ustawa, przepraszam, ta strategia nie była podpisana. Ale wracając, Bartłomieju, jeszcze raz mimo wszystko do tych wydarzeń, o których mówiłem. I daję przykład. Stanów Zjednoczonych. 1974 rok, Stany przegrywają wojnę w Wietnamie. Było to spowodowane mimo potęgi gospodarczej państwa, ekonomicznej, finansowej. Siły zbrojne były nieprzygotowane do prowadzenia takich działań, jakim narzucili sposób prowadzenia wojny Wietnamczycy. Oczywiście wspierani też przez Rosjan i tam Polacy też uczestniczyli, chociaż w mniejszym zakresie. Amerykanie potrzebowali... Błędna strategia tam była też przyjęta, wojny na wyniszczenie w warunkach przewagi, ja mówię oczywiście. Zasobów ludzkich. Bartłomiej, ile potrzeba czasu na zbudowanie strategii i jednocześnie zbudowanie nowoczesnych sił zbrojnych, które są dzisiaj najnowocześniejsze na świecie? Ponad 20 lat na to Amerykanie czekali. Bo pierwsza operacja to była po kilku latach, w 1984 roku na Grenadzie, to była operacja o bardzo małym znaczeniu, gdzie tam jedną z wysp Amerykanie zaatakowali i tak dalej, żeby przewrócić tam władzę i tak dalej. Ale dopiero kolejna operacja to gdzie była? W 1991 roku pustynna burza, gdzie Amerykanie pokazali światu swoją potęgę. To więc ile od 1973 roku, to jest prawie 20 lat, Amerykanie czekali, mając takie zasoby finansowe, gospodarcze i mając bardzo dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy z nowoczesnymi technologiami i jednocześnie z ośrodkami, które w tym czasie pracowały nad nowymi technologiami. To myśmy mieli, to Amerykanie potrzebowali 20 lat i dalej te systemy rozwijają. Dzisiaj świat nie może ich dopędzić. Europa Zachodnia jest bezradna. To dlatego o tym mówiłem, że kiedy był ten plan, bo uważam, że był planem nowoczesnym, plan modernizacji technicznej, on dawał podstawy do rozpoczęcia procesu przebudowy sił zbrojnych, został przerwany. Do 2015 roku tak na dobrą sprawę nic się nie działo. I dzisiaj oczywiście możemy tutaj mówić wiele rzeczy, chwalić poprzedni rząd, a nawet obecny. Tylko w czym problem? Bo wszyscy dzisiaj narzekają, a przykłady tego pokazują wydarzenia, chociażby, że nasza przestrzeń powietrzna jest nieszczelna, absolutnie nieszczelna, mimo że tam były zapoczątkowane procesy budowania tego systemu, ale z czego to wynika? Przede wszystkim wspomnieliśmy przed chwilą o strategii. Dalej strategii bezpieczeństwa narodowego aktualnie nie ma. Być może teraz rozpoczną się prace i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, bo strategia bezpieczeństwa narodowego powinna być... Tutaj jest przygotowany nowy dokument, został już przyjęty przez rząd, tylko jeszcze nie opublikowany w całości, na razie takie ogólne założenia, ale on już jest przygotowany. Ale Rzeczpospolitej, Bartłomiej, zgodnie z prawem jest tak, nie podpisał, bo prezydent wydaje wytyczne. Mówię o projekcie, że jest przygotowany. Wreszcie, no oczywiście z wielkim opóźnieniem. Zawsze tak dalej, ale jest przez osobę decydującą zawsze jest projektem, taki dokument. Ale pytanie, czy nowy prezydent dał wytyczne dla premiera, bo za opracowanie strategii bezpieczeństwa narodowego i słusznie jest odpowiedzialny prezes Rady Ministrów i rząd. I ja się spotykałem z różnymi opiniami, gdzie generalnie skupiano się na bezpieczeństwie wojsk militarnych.
Państwo musi zbudować strategię, która będzie obejmowała swoim postępowaniem przygotowania państwa na wypadek różnych zagrożeń, niekoniecznie wojennych. Pytania, dyskusje się ostatnio odbywają na temat bezpieczeństwa żywnościowego, tak bardzo lekceważącego. Czy Polska jest zabezpieczona na wypadek wojny? Państwo w połowie rolnicze, absolutnie nie. Energetyka, widzimy jakie są kłopoty dzisiaj. Tutaj te różnego rodzaju ustawy i tak dalej, bo to jest też, nie jesteśmy zabezpieczeni i w wielu innych obszarach. I teraz kolejnym dokumentem z tego powinna być strategia wojskowa, jawna i tajna. Ja nie znam tej strategii ani jawnej, bo nie została opublikowana, a powinna być, bo ostatnia strategia uważam, że była w stosunku do celów politycznych najbardziej trafiona, bo cele polityczne w 2004 roku dla wojskowych było ustalone, nie ma wojny, idziemy tylko na misje pokojowe. To ówczesny szef sztabu generalnego, generał Piąta, ze swoimi zastępcami opracowali, uważam, że po absolwenci studiów amerykańskich opracowali strategię wojskową, która założyła, biorąc pod uwagę możliwości państwa, że my rocznie możemy wysyłać na misję 4000 żołnierzy. Bo takie były możliwości. I to była strategia realna. A więc tutaj strategia użycia naszych sił zbrojnych w operacjach poza granicami kraju. A strategia wojskowa na czas wojny powinna być również przygotowana przez wojskowych. Częściowo powinna być ogłoszone to, co na zasadzie prowadzenia tej dyplomacji militarnej i odstraszania i plany tajne, no nie taki jak plan Warta, które powinny zakładać sposób obrony Rzeczpospolitej, gdzie, w jaki sposób i dopiero powinno być kolejny dokument opracowany, czy równoległy w zakresie przebudowy sił zbrojnych, struktur organizacyjnych, wyposażenia, wyszkolenia, doboru kadr dowódczo-sztabowych i zabezpieczenia logistycznego. Ja powiedziałam w tych 2 zdaniach to, co często eksperci podkreślają, że tego w siłach zbrojnych nie ma. To nawet jeżeli teraz będziemy Bartłomieju walić cepem w słomę, to my znaczy w ten problem, to tylko my słomę mucimy. Bo to wszyscy już o tym wiedzą, tylko że nie ma działań politycznych i tym bardziej wojskowych. Dlaczego? Podaję przykład. My przygotowujemy armię dzisiaj jednorazowego użytku. Dzisiaj, w przyszłości działania wojenne będą się odbywały na pewno we wszystkich domenach, co najmniej 5. Cyberprzestrzeni, kosmicznej, ja mówię o rozpoznaniu satelitarnym, a nie mówię o uderzeniach rakietowych, bo ktoś może to przypuszczać, że mi się marzy kosmos i uderzenia na Rosjan. Domena lądowa, domena morska, prawda? Domena powietrzna. No i mam pytanie, zaczynamy od góry. Czy mamy rozpoznanie satelitarne? A powinniśmy mieć. Nie mamy. Czy mamy dzisiaj szczelną obronę przeciwlotniczą, obronę powietrzną? Nie mamy. My dzisiaj często wpadamy w takie modne nawyki, modne kierunki. Drony. Oczywiście, że są potrzebne, ale drony to są jednym z rodzajów wojsk. Nie mylić z rodzajem sił zbrojnych, bo znowu tutaj wojskowi, jak się wypowiadają, ci obecni i cywile nie rozumieją istoty sztuki wojennej. Siły zbrojne składają się, tutaj wyjaśniam, z rodzaju sił zbrojnych do tych domen lądowej, powietrznej, morskiej i cyberprzestrzeni, a wśród nich są rodzaje wojsk. W wojskach lądowych dla przykładu są wojska pancerne, zmechanizowane, artyleria, obrona przeciwlotnicza, zabezpieczenie inżynieryjne, obrona przeciwchemiczna i pojawiają się drony. Ale mam pytanie, czy drony są tylko potrzebne wojskom lądowym, a siłom powietrznym nie są potrzebne drony, a marynarce wojennej? I minister ogłasza, że będzie tworzył dowództwo wojsk dronowych. Rodzaj wojsk. Ale znowu wojskowi nie decydują się o tym, bo nawet pan Marek Budzisz mówi w jednym z programów, jak go słyszałem, że kiedy on wyjeżdża na Ukrainę, tam Polacy nie przyjeżdżają, nie czerpią doświadczeń sposobu budowy i wykorzystania dronów w operacjach wojennych. No to my o czym mówimy? Oczywiście nie można powtarzać wszystkich doświadczeń ukraińskich, ale trzeba zbierać doświadczenia z tej wojny i przygotowywać rozwiązania na temat przyszłej wojny, do przyszłej wojny. A tego nie ma. I dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o dronach, ktoś tam mówi, że jaki zakład WB Electronic, który przoduje w Polsce i w Europie w produkcji dronów, dobrze. Ale czy ktoś się zastanowił z wojskowych, na jakich poziomach operacyjnego dowodzenia są potrzebne drony? Na poziomie taktycznym są potrzebne już od batalionu, tak, do rozpoznania. Czy na brygadzie są potrzebne i rozpoznanie i do uderzenia, tak, są drony potrzebne. W dywizji to jest szczebel też. To jest szczebel taktyczny. A jeżeli otworzymy w dowodzeniu, o tym za chwilę znowu się popastwię, będzie uporządkowany system dowodzenia i wreszcie otworzy się poziom operacyjny, a więc działania korpusów czy zgrupowań
dużych zgrupowań operacyjnych, czy dowódca operacyjny nie powinien mieć dronów o zasięgu 300 do 500 kilometrów na przykład, i później drony o znaczeniu strategicznym, do tego, co powinien w rezerwie posiadać naczelny dowództwa jako to narzędzie, które będzie przychylać wojnę na korzyść naszego państwa. Nie ma takiego myślenia. No, Bartłomieju, czołgi kupujemy. Państwo lądowe. Kupujemy czołgi, a nie produkujemy nas w państwie. I ostatnio pan premier ogłosił nam, pan minister obrony narodowej, że my osiągamy zdolności produkcji czołgów. Nie zrozumiałem go. Parę razy oglądałem jego wystąpienie, bo mówi, że w Bumarze Łabędy odbędzie się montaż 60 czołgów K2 na częściach koreańskich. To oni to zrobią w ciągu 2-3 lat. To znaczy, że pieniądze tam pójdą po to, żeby podtrzymać załogę, żeby miała z czego żyć, bo to jest też ważne dla tych rodzin. A zamiast rozbudować zakłady i zbudować na bazie tego zakładu fabrykę i zrobić technologię, czy pozyskać technologię nawet w czasie licencji, żeby tam wszystkie elementy do czołgu były produkowane w Polsce, to jak sobie wyobrażamy prowadzenie działań wojennych, gdzie w pierwszych dniach wojny będą najcięższe walki, będą największe straty w wojskach lądowych, siłach powietrznych. I my dzisiaj nie jesteśmy od dostaw, będziemy całkowicie zależni od dostaw uzupełniających uzbrojenia po prostu od sojuszników w tej sytuacji, o ile nie zdołamy rozbić przeciwnika przy użyciu pierwszego rzutu sił. I proszę sobie wyobrazić, gdzie dojdzie do konfliktu światowego, to automatycznie Korea Południowa jako sojusznik Stanów Zjednoczonych będzie produkowała tylko na potrzeby własnej armii, nie będzie myślała o zabezpieczeniu w części zapasowej polskich jednostek bojowych. Już nie mówiąc o odległości przez oceany. No, druga sprawa, amunicja. Jeżeli władza państwowa nasza ogłasza, że amunicję będziemy produkować w oparciu o 5 komponentów prowadzonych z 5 krajów, ja się za głowę łapię. Czy ktoś sobie wyobraża, podam przykład, że jeżeli jeden komponent, jedno państwo tego nie przyśle, to nie wyprodukujemy tej amunicji. Była sytuacja kilka lat temu, ja to powtarzałem kilkakrotnie, a dla przypomnienia naszym odbiorcom przypomnę po raz kolejny. Polska chciała zakupić amunicję dla naszych krabów od niemieckiego Rheinmetallu na zapasy. Okazuje się, że Rheinmetall nie mógł tego zrealizować ze względu na to, że pewne komponenty były produkowane w Republice Południowej Afryki. I tam te władze polityczne, które są sojusznikiem w pewnym sensie, czy może nie tyle sojusznikiem, co popierają i współpracują z Rosją, odmówiły dostarczenia komponentów do wyprodukowania tej amunicji, bo podejrzewali, że Polacy skierują tą broń na Ukrainie przeciwko Rosjanom. Załatwiona sprawa? I my dzisiaj państwo, gdzie już w państwie mamy dane z frontu ukraińskiego, z tych doświadczeń, na jakim poziomie będzie zużywana amunicja artyleryjska, czołgowa, dalej jesteśmy na etapie dyskusji, na etapie rozmów, zapewnień, a wręcz propagandy, perelowskiej propagandy, że jest nieźle. I proszę bardzo, odbywa się piękna defilada. Jestem dumny, patrząc na naszych żołnierzy w wozach bojowych. To jest zupełnie inny obraz armii, aniżeli jeszcze 5-10 lat temu, gdzie dominował sprzęt postradziecki. Za parę dni wlatuje dron, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z jakiego kierunku on przyleciał, w jakim celu, a prawdopodobnie rozwalił się na przewodach energetycznych. Prawdopodobnie zahaczył, lecząc na małej wysokości. Mu nastąpił wybuch. No i pytanie, ani wojskowi nie wiedzą, politycy opowiadają bzdury, lepiej by było, ja nie wiem, nic nie mówić, no ale to się nie da, dlatego że cywile zaalarmowali, że coś upadło. Po 2 godzinach przyjechały posterunki, tak relacjonuje media. I to się nie da ukryć przed nami, obywatelami, że coś się złego dzieje, ale to wszystko w porządku, zamiatamy pod dywan. Te czasy się już skończyły. I już nie chciałbym roztaczać innych spraw. System dowodzenia, bo to jest brak strategii, brak właściwego systemu dowodzenia. Ten system był akurat spóźniony, który obowiązuje w siłach zbrojnych, bo to jest system wyłącznie na potrzeby państwa, które wysyła żołnierzy poza granice kraju w misje stabilizacyjne. Taki system mogą sobie zbudować Niemcy, Francuzi. Nawet oni tego systemu nie mają. I dzisiaj obrona trwa tego systemu
Przez to, że jeden z tych autorów tego systemu, twórców jest przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej i kiedy szef Sztabu Generalnego kilka miesięcy temu, generał Kukuła, ogłosił, że jest pilna potrzeba dokonania zmiany w systemie dowodzenia, zaczął być krytykowany przez senatora. No to jest coś nieprawdopodobnego, bo w historii państwa polskiego ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek senator, czy nawet posła, już nie mówiąc o przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, czy członkach tej komisji, krytykowali wojskowej. Publicznie szefa Sztabu Generalnego. To jest skandal, bo to jest podrywanie autorytetu. Można wiele rzeczy zarzucić generałowi Kukule, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ten człowiek, nie mając, któremu zarzucają, że nie ma dużego doświadczenia, to jednak zbudował rodzaj sił zbrojnych, jakim jest WOT. Zbudował to. Ale to nie jest jego wina, że został szefem sztabu. Jest to wina polityków, którzy rozwalili system. Dzisiaj sztab generalny został rozwalony już w 2014 roku. I mam pytanie. Dalej, z tym systemem dowodzenia. Mamy dobrych oficerów, generałów i znam ich. Na stanowiskach dowódców dywizji, zastępców. Pytanie. Ilu byłych dowódców dywizji znajduje się w sztabie generalnym? Bartłomieju. Żadnego. To są oficerowie awansowani. Niektórzy przyszli z dowódców brygad, ale to są oficerowie, którzy służyli, będąc pułkownikami, przez koneksję zostali generałami. No zarząd trzeci, bardzo ważny, który zajmuje się międzymobilizacją. Generał po kilku miesiącach nic nie zrobił, nie zbudował systemu prawdopodobnie, tak, a już jest za granicą. A on nic nie dowodził, za wyjątkiem jakiejś tam grupy batalionowej w Afganistanie. A gdzie są dowódcy dywizji, którzy przeszli ćwiczenia? Gdzie ci dowódcy są? Takich dowódców pozbywano już od 2014 roku. Mnie się pozbyto jeszcze parę miesięcy wcześniej, zanim mi odwołano stanowiska dowódcy korpusu, bo mi skrócono kadencję, minister Siemoniak, wicepremier na konferencji dowódców, a więc krótko mówiąc, kierowniczej odprawie kierowniczej kadry Wojska Polskiego przy panu prezydencie Komorowskim wychwalał mnie, że powinien siedzieć w pierwszym rzędzie i tak dalej. Wywołał zazdrość. No i za parę miesięcy mi skrócili kadencję, bo ogłosili, że wrócę do sił zbrojnych i Niemcy wtedy musieli przyspieszyć, wyznaczyć. Procedura jest taka, że na pół roku, a w styczniu ogłosili, że na pół roku przed tym Polska musiała powiadomić, że będę odwołany, bo będę miał stanowisko w siłach zbrojnych. I co się stało? Niemiecki generał przyszedł, już miał w czerwcu przyjąć obowiązki, nie było decyzji mnie odwołać. I w wielkim skandalu odwołali, Niemiec objął stanowisko. Oczywiście było pożegnanie z prezydentem Dudą, z ministrem obrony narodowej, tam z generałami. A później to było wiele powielanych plotek. A miałem niesamowite doświadczenie. Ja służyłem raz na wojnie. Trudne czasy dla polskiego wojska i dla ciebie także osobiście. Ja już o tym zapomniałem, słuchaj. Czas nam się kończy. Bogusławie, bo czas nam się kończy. Chciałbym jeszcze do tej wojny ukraińskiej wrócić na koniec. Zaraz musimy przerwać rozmowę. Czy Rosjanie są bliscy przełamania frontu? Bo to, co się działo pod Pokrowskiem w ostatnim czasie, sugerowało taką możliwość. Braki do doniesienia kolejne o brakach ukraińskich, mówiłeś o brakach rosyjskiego rekruta, ale braki ukraińskiego rekruta są jeszcze większe. No z drugiej strony Ukraińcom udało się parę manewrów w ostatnim czasie, ataków dronowych, ale też innych operacji na froncie. Gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji? Po prostu to jest, ja uważam, biorąc pod uwagę, co się stało pod Pokrowskiem, o którym żeśmy mówili od miesięcy, że on stanowi bardzo ważny punkt operacyjny w zakresie trwałości ukraińskiej obrony, bo tam kursują się drogi komunikacyjne, które zapewniają manewr wojskami, zaopatrzenie. I Rosjanie za wszelką cenę, wzorem Bachmutu, bo Bachmut był pierwszym tym, często krytykowana była ta obrona, ale mimo wszystko to spowodowało brak postępów zdecydowanych Rosjan na froncie ukraińskim. I dzisiaj praktycznie z trzech stron Pokrowskie jest okrążone i Ukraińcy są w bardzo ciężkim stanie. Grozi okrążenie około 10 brygad ukraińskich. I tutaj trzeba rozpatrywać jakby dwa warianty. Albo Ukraińcy zamkną się w kotle i Rosjanie będą musieli ten węzeł zdobyć, a szczególnie przed okresem zimowym, bo w zimie już później nie będzie możliwości ruchów, dlatego że nie będzie możliwości komunikacyjnej bez tego Pokrowska, albo Ukraińcy chcąc, i być może to będzie ten wariant, chcąc ocalić te stany osobowe, kiedy mają kłopoty z żołnierzami swoimi, z ilością żołnierzy,
wycofają się z Pokrowska na kolejne rubieże, które są już w tej chwili umocnione i będą się bronić na kierunku Dniepru. I uważam, że 2-3 tygodnie, może krócej, przyniesie odpowiedź, bo jeżeli Rosjanie nie pokonają tej obrony do końca września, to już później będzie im trudno w związku z tym, że zmienią się warunki pogodowe. Trudno na ten temat przewidywać, Bartłomieju, jak sytuacja się rozwinie. A co do rozmów pokojowych, ja nie wierzę w to, że Rosjanie w tym okresie, jeżeli Stany Zjednoczone nie narzucą sankcji tym państwom, o którym często mówiłem, jak Indiom, Chinom czy innym jeszcze państwom, które handlują i podtrzymują gospodarkę rosyjską, no to Rosjanie będą, mimo że są kłopoty gospodarcze, tak jak wielu tu już rosyjskich decydentów mówi o tym, że rosyjska gospodarka słabnie, ale ona jeszcze będzie ciągnąć i ta wojna będzie jeszcze trwała. No i to są ważne konkluzje i w tych warunkach musimy tym bardziej o wiele poważniej zacząć myśleć o polskiej strategii, polskiej gotowości, polskich zdolnościach, prawda? Ja przepraszam, że wyszedłem trochę z takimi swoimi sprawami, ale to nie tylko dotyczy, bo ja podam przykład, ale dotyczy wielu oficerów, uważam, że zdolnych, którzy dzisiaj są cały czas trzymani gdzieś w linii, oni nabierają doświadczenia, ale później rozpływają się. Tak, z kilkoma generałami tak zrobiono, bo przecież w pierwszej kolejności na stanowiska w sztabie generalnym, na szefów zarządów, na zastępców, to powinni być generałowie, dowódcy dywizji lądowych, jak również tam jest 2 dowódcy flotylli, oni są cały czas odpowiedzialni za działalność operacyjną, dowódcy skrzydeł. No mam takie pytanie, a gdzie jest nasz dowódca komponentu wojsk specjalnych, generał Drumowicz? Przepraszam, że tak nazwiska. W mojej opinii jest to świetny generał. Świetny generał. Zbudował niesamowicie, rozwinął wojska specjalne. On powinien być dzisiaj jednym z zastępców szefa sztabu generalnego, bo praktycznie pełni obowiązki, co prawda nie ma rodzaju sił zbrojnych, ale pełni obowiązki zastępcy dowódcy wojsk lądowych, pełni obowiązki dowódcy komponentu, a więc rodzaju sił zbrojnych, wojsk specjalnych. To takiego generała, który ma doświadczenie natowskie, bo z natowcami, z Amerykanami generalnie. Ja nie mogę tutaj wszystkich rzeczy mówić, bo odbywam ze słuchaczami podróże studyjne i byliśmy informowani. Z mojego punktu widzenia jest to niesamowicie doświadczony generał o rozległych horyzontach strategicznych. I gdzie my go dzisiaj mamy? Zniknął. Nie przebił się, bo jest zły dobór kadr dowódczo-sztabowych i zły system dowodzenia. Zła rekrutacja elit to jest polski problem od stuleci. Armia nie jest wyjątkiem. Natomiast gdybyś, przeprowadź mi taki na koniec mały eksperyment intelektualny, gdybyś miał zostać ministrem obrony narodowej z pełną wolną ręką co do polityki prowadzonej w resorcie, jakie byś pierwsze kroki podjął dla uzdrowienia polskiego wojska? Przede wszystkim, tu tak by... No zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, chociaż nigdy się w takiej pozycji nie stawiałem, bo uważam, że wojskowy, jeżeli zostaje ministrem narodu, to jest błąd. Bo po pierwsze nie znajdzie się w tym gąszczu tej polityki. No dobrze, no ale mówimy w opuszczeniu. Mógłbyś być głównym doradcą, który dyktował ministrowi, co trzeba robić. Musi być strategia obronności, rola państwa w zakresie przygotowania władz państwowych, w zakresie przygotowania państwa do wojny i zabezpieczenia sił zbrojnych. Pierwszy krok. Zmiana systemu dowodzenia, odbudowanie struktur dowódców rodzaju sił zbrojnych, odtworzenie poziomu operacyjnego, przebudowa na nowo, oczywiście mając na względzie możliwości państwo polskie ma takie możliwości, to co mówiłem, ile jakich sił nam potrzebne w Polsce jest. Dobór kadr dowódczo-sztabowych i przede wszystkim przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. I widzisz, już jakby to polityk powiedział, to już by nigdy nie został ministrem narodowym. Niestety, my bez zasadniczej służby wojskowej na potrzeby wojenne nie odbudujemy potencjału militarnego. Szanowni Państwo, nie wierzcie w te cuda. Jakichś rezerwistów, jak ktoś jest ciekawy, niech wyjedzie sobie na spotkanie, bo teraz będzie się pobór odbywał. Jacy rezerwiści przybywają? 40-60-latkowie, bo też zamierzam, Bartłomieju, udać się, chociaż mam 66 lat, po przedział mobilizacyjny. Jak nie mają do mnie przedziału oficerskiego, to ja mogę z karabinem chodzić. Ja jeszcze tam z czołgu potrafię strzelać.
No dzisiaj tacy ludzie przychodzą. To było mówione przez posłów. Ale rzeczywiście dobrze by było więcej 20-latków tam ściągnąć. I przebudowa, i na koniec przebudowa zabezpieczenia logistycznego i dalszy, to już poza armią, nie tyle modernizacja, co przebudowa naszego przemysłu obronnego. Ale tu już trzeba decyzji politycznych, tak samo i decyzje polityczne są potrzebne przy tych problemach, o których nie wspomniałem, które musi minister obrony narodowej zrobić. Ale żeby to osoba cywilna zrobiła, musi sobie dobrać fachowców, a nie towarzyszy z biurka i z towarzystwa wzajemnej adoracji. I tym przesłaniem generała Bogusława Samola dla rządu, dla nas wszystkich, bo to teza o tym, że ktoś, kto powiedziałby takie rzeczy, przekreśliłby swoją karierę polityczną, wskazuje na to, że kontekst cały społeczno-medialny wymaga bardzo głębokiej jeszcze płaracji organicznej i przebudowy, żebyśmy osiągnęli gotowość do podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji. Tym przesłaniem kończymy, zostawiając Państwa z nim i naszych polityków, którzy wiemy, że nas nieraz słuchają, mam nadzieję, że teraz też, generałów i przedstawicieli elit. Pozdrawiając serdecznie, a Tobie, drogi generale, dziękuję bardzo za Twój czas i wiedzę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie za tydzień do Pomówmy Realnie kolejnego odcinka oraz codziennie na Łamy Nowej Konfederacji. Przypominając o tym, że działa ona dzięki wsparciu darczyńców, więc bardzo zachęcamy tych wszystkich, którzy jeszcze nimi nie są, do tego, żeby zmienić ten stan rzeczy, a tym wszystkim, którzy już nimi są, bardzo serdecznie dziękując. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.